gdzie znajduje się najstarszy żeński klasztor w Polsce, który istnieje nieprzerwanie od XIII wieku do naszych czasów, gdzie możemy pospacerować po rynku wyłożonym kocimi łbami, po których być może w średniowieczu przechadzali się rycerze, gdzie zobaczycie komiksową wersję historii jednego z najstarszych miast w Polsce i skąd można obejrzeć takie wspaniałe widoki. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki w zamierzchłe czasy głośnych jarmarków, wiwatów na cześć królów, świętych kobiet i świetności traktu węgierskiego, którym podążały zarówno towary, jak i koronowane głowy. Odwiedzamy dziś Stary Sącz, o którym mówi się, że to miasteczko z niesamowitym klimatem. Stary Sącz to jedno z najstarszych miast w Polsce, pięknie położone w widłach Popradu i Dunajca. Jego staromiejski układ uznano za zabytek o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa polskiego i w 1954 roku utworzono rezerwat urbanistyczny. To jedno z najpiękniejszych polskich miasteczek słynie z niesamowitej atmosfery, na którą składa się zarówno zabytkowa zabudowa, jak i podniosły charakter sanktuarium i klasztoru Klarysek. Wszystko to sprawia wrażenie, że jest to miejsce nie z tej epoki. Zapraszamy na film, w którym pokażemy Wam, jakie atrakcje warto zobaczyć w Starym Sączu. Pierwsze wzmianki o Starym Sączu pochodzą z XIII wieku. W 1257 roku książę krakowsko-sandomierski Bolesław Wstydliwy zapisał księżniczce węgierskiej Kindze ziemię sądecką. Jeszcze w tym samym roku Kinga zaczęła ściągać ludzi o różnych zawodach i talentach celem szybkiego zagospodarowania terenów. Miasto ulokowano na prawie średniowiecznym, a potem magdeburskim i do dzisiejszych dni zachował się układ ulic charakterystyczny dla jednego, jak i dla drugiego. Stary Sącz miał pierwotnie stanowić główny ośrodek ziemi sądeckiej, jednak po lokacji Nowego Sącza stracił na znaczeniu i rozwijał się głównie jako miasteczko przy klasztorze Klarysek, o którym opowiemy Wam nieco później. Na przestrzeni wieków miasto przeżywało różne perypetie. Trawiły je liczne epidemie i pożary, w tym ten największy w 1795 roku, gdzie Stary Sącz spłonął niemal doszczętnie. Pomimo tych tragicznych losów układ centrum miasta nie zmienił się od czasów średniowiecznych. Centralną część zajmuje prostokątny rynek, wybrukowany okrąglakami granitowymi, które przyniosły z Tatr wody Dunajca. Pomimo iż wielu uważa, że to te same kamienie, po których przechadzali się średniowieczni królowie i rycerze, to tak naprawdę bruk na rynku położono dopiero w XIX wieku, a ułożenie zajęło ówczesnym 11 lat. Ten, po którym dziś stąpamy, jest jeszcze nowszy, bo wymieniono go podczas remontu płyty rynku w 2007 roku. Zabudowa rynku to przykład architektury galicyjskiej. Pierwszy rynek otaczało 25 domów, z których zachowało się do dzisiaj 22. Niegdyś drewniana zabudowa spłonęła w pożarze w XVIII wieku i w trakcie wielkiej odbudowy miasta powstały murowane domy, które możemy dziś podziwiać. Do 1795 roku
w miejscu, gdzie dziś rosną 4 lipy, stał ratusz, który jednak spłonął i nigdy nie został odbudowany. A jak wyglądał, możemy zobaczyć całkiem niedaleko, bo w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu, o którym film znajdziecie także na naszym kanale. Miejscem, w które warto się wybrać, jest dom o numerze 21, należący do malarza i rzeźbiarza Józefa Raczka. Z zewnątrz nic go nie wyróżnia na tle pozostałych kamienic, jednak po przekroczeniu bramy możemy obejrzeć niesamowite malowidła w stylu Nikifora, przedstawiające historię Starego Sącza. Można by wręcz rzec, że to taka historia miasta w komiksie. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Klasztor Klarysek w Nowym Sączu został ufundowany w 1280 roku przez świętą Kingę, żonę Bolesława Wstydliwego. Jest to najstarszy żeński klasztor w Polsce, który nieprzerwanie trwa do naszych czasów. Pierwsze budynki klasztorne wzniesiono z drewna, a jednym z budowniczych był Jan Łopatka. Jak głosi legenda, był też pierwszą ofiarą zasypaną podczas umacniania klasztornych fundamentów. Ponoć jego duch ukazuje się na klasztornych murach w każdą noc zaduszną i prosi o modlitwę. Niespełna pół wieku później budynki zostały przebudowane na murowane, a było to możliwe dzięki przebłagalnemu wotum, jakie złożył Zygmunt Sopielski za swoje niecne uczynki i hulaszcze życie. Kolejne wieki nie były łaskawe dla klasztoru. Liczne pożary sprawiły, że był on wielokrotnie przebudowywany i remontowany, zachowując jednak charakter budowli gotyckiej. Kolejna przebudowa miała miejsce w XVII wieku. Włoski architekt Jan de Simoni nadał budynkom wygląd barokowy, który możemy podziwiać do dziś. Święta Kinga, nazywana Panią Ziem Sądeckich, była niezwykłą postacią polskiego średniowiecza. Urodziła się na Węgrzech jako Kunegunda, córka Beli IV zwanego Wielkim. Kinga jako dziewczynka została przyrzeczona polskiemu księciu i przybyła do Sandomierza, gdzie wychowywała się razem z Bolesławem. Poślubiła go na krakowskim zamku w 1247 roku. Spory posag, który wniosła w małżeństwo, posłużył w dużej mierze do odbudowy księstwa krakowskiego i sandomierskiego po zniszczeniach od najazdu Tatarów. W zamian za to Bolesław V oddał małżonce w wieczyste posiadanie ziemię sądecką. Ze świętą Kingą związane są legendy dotyczące odkrycia złóż soli w najstarszej polskiej kopalni. I pewnie wielu z Was pomyślało teraz o Wieliczce, ale nie, pierwszą była Bochnia. Legenda wiąże początek eksploatacji właśnie z postacią królowej Kingi.
Dziewczyna w podarunku ślubnym od ojca mogła wybrać, co tylko zapragnęła, ale nie chciała złota i drogocennych kamieni, poprosiła o sól, zresztą w tamtych czasach równie cenną. Król zgodził się na to, a Kingę do Polski wysłał z węgierskimi górnikami. Przed odjazdem przyszła święta wrzuciła do jednej z węgierskich kopalni swój zaręczynowy pierścień. Po przybyciu nad Wisłę rozkazała rozpocząć poszukiwania białego kruszcu, a w pierwszym wydobytym bałwanie znaleziono zostawiony na Węgrzech pierścionek. Dziś sól nie jest już tak cenna, a obie kopalnie znane są bardziej jako atrakcje turystyczne niż producenci soli. Małżeństwo Kingi i Bolesława należało do tych ciekawszych, gdyż obydwoje głęboko pobożni zdecydowali się ślubować czystość, przez co nie doczekali się potomków. Wkrótce, ze względu na te zobowiązania, poddani nadali księciu Bolesławowi przydomek wstydliwy. Kinga przeżyła swojego małżonka, który zmarł w 1279 roku. Nie chciała objąć po nim władzy, ale postanowiła spełnić swoje pragnienie, żeby resztę życia spędzić w klasztorze. Na Sądecczyźnie ufundowała klasztor dla zakonu klarysek, do którego sama wstąpiła. Hojnie wspierała katedrę krakowską, klasztory benedyktynów, cystersów i franciszkanów. Fundowała wiele kościołów. Sprowadziła także na teren księstwa nowe zakony, jak kanoników regularnych czy norbertanki. Zmarła w klasztorze starosądeckim 24 lipca 1292 roku i tam też została pochowana. W 1999 roku papież Jan Paweł II kanonizował świętą Kingę na błoniach klasztornych. W części klasztoru dostępnej dla zwiedzających najważniejszy jest kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Wewnątrz na szczególną uwagę zasługuje barokowa ambona z 1671 roku, wykonana z hebanu o fantazyjnych zdobieniach przedstawiających mityczne, biblijne drzewo Maryi Panny i liczne postaci królów judejskich. Cennym obiektem jest kaplica świętej Kingi ze srebrną trumną zawierającą relikwie świętej oraz ołtarz główny i dwa stiukowe ołtarze boczne, zaprojektowane i wykonane w stylu barokowym przez Baltazara Fontanę w latach 1696–1699. Szczególnie cenny i piękny jest obraz Świętej Trójcy, w całości wyrzeźbiony i wytłoczony w srebrnej blasze. W lewej nawie znajduje się płyta grobowa królowej Jadwigi, żony Władysława Łokietka. W dobrym stanie zachowały się fortyfikacje obronne wokół klasztoru. Te, które obecnie podziwiamy, to XVII-wieczne dzieło wykonane na polecenie kardynała Jerzego Radziwiłła, kiedy to mury wzmocniono i nadbudowano. Tuż przy murach klasztoru znajdziemy ślady kultury węgierskiej. Postawiono tu bramę seklerską, jedną z 3 bram, które Węgrzy podarowali Polsce z okazji kanonizacji świętej Kingi. Seklerzy to ród strzegący granic Królestwa Węgierskiego, słynący z wyjątkowej gościnności i filantropii. Jeszcze do 2016 roku przy klasztorze rosła lipa, która według legendy wyrosła z laski wbitej przez świętą Kingę w ziemię. Niedaleko znajduje się również słynące z cudownej wody źródełko świętej Kingi. Jeśli interesują Was inne atrakcje lub szukacie miejsc wartych odwiedzenia, zajrzyjcie na nasz kanał. Premiera nowego filmu zawsze w niedzielę o 9:00.
Niedaleko Starego Sącza na Woli Kroguleckiej powstała niedawno ciekawa platforma widokowa, nazywana od swojego kształtu ślimakiem. Podziwiać z niej można cudowną panoramę Beskidu Sądeckiego, Doliny Popradu i Beskidu Wyspowego. Nietypowa platforma jest jednym z ciekawszych obiektów w polskich górach. Stała się magnesem przyciągającym turystów żądnych pięknych widoków, jakie się stąd rozpościerają. Widoki, jakie rozpościerają się z platformy, obejmują swym zasięgiem przede wszystkim szczyty Beskidu Sądeckiego z pasmem Radziejowej, Beskid Wyspowy z wyróżniającym się Jasieniem oraz Mogielnicą, a także Dolinę Popradu i Pogórze Rożnowskie. Jednym słowem, jest gdzie oko zawiesić. Zostawiamy Was na chwilę sam na sam z tą panoramą. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.